dobry wszystkim. Witam Was w ten piękny dzień. Poniedziałkowy, cieplutki dzionek. Idę właśnie za szkoły mojej córeczki przez park. Właściwie ta moja żona już poszła tam. Mam zamiar je spotkać gdzieś tutaj w okolicy. Gdzieś tutaj są. Coś Wam chciałem ciekawego powiedzieć, co wczoraj odkryłem. Odkryłem, to żadne odkrycie, tylko troszeczkę moje zdziwienie, że nie wszyscy rozumieją temat. Rozmawiałem wczoraj z moim kolegą, który na moje pytanie, czy spotkał kiedyś kogoś, kto mu powiedział tak wprost: słuchaj, pracuj mądrze, nie ciężko. Czy w ogóle taką osobę spotkał i jeżeli tak zareagował, powiedział, że nigdy wcześniej takiej osoby, co by mu powiedziała wprost coś podobnego, nie spotkał. Raczej to on był osobą szukającą pewnego rodzaju możliwości. Jakoś mało go interesowało takie standardowe, tak powiem, życie czy na etacie. Wtedy zapytałem się go taką ciekawą rzecz: czy ty, słyszałeś kiedyś, mówię, o słoniach indyjskich? Bo akurat mi się to przypomniało z dawnych czasów, taka historyjka. Mówię, słonie indyjskie są od małego oswajane. A on do mnie: ale do czego zmierzasz? Mówię, no bo widzisz, większość ludzi, których spotykamy, którym mówimy takie właśnie zdanie, takie stwierdzenie, że można żyć w inny sposób, w ogóle nie chce tego słuchać, w ogóle do nich to nie dociera, więc chciałem Ci przytoczyć pewną taką historię, która mi się przypomniała. A on mówi, no widziałem takie słonie. Ja mówię, z takimi wielkimi uszami. Ja mówię, no nie, no indyjskie mają małe uszy w rzeczywistości. To je różni od tych afrykańskich i wielkość troszeczkę też. Jakiś tam charakter, sposób bycia. Mniejsza z tym. Jak to się dzieje, że oni z tymi słoniami, tymi wielkimi stworzeniami tak współpracują, wykorzystują je do ciężkich prac, naprawdę ciężkie roboty wykonują te zwierzęta. Przecież to jest tak potężnie i silne zwierzę, że spotkane gdzieś w naturze jest praktycznie w żaden sposób nie do oswojenia. Nie ma takiej siły, takiej mocy, żeby można było okiełznać takie zwierzę. Kiedy ono wpada w furię, trzeba je po prostu zabić. Ja mówię, czy nie przyszło Ci nie do głowy, że jakiś musi być sposób tego, że te zwierzęta są poskramiane, że skoro pracują? No tak, okazuje się, że są one znajdywane gdzieś jako małe, tak przynajmniej były początki, są znajdywane jako małe i są oswajane od maleńkości, później następne wychowane w niewoli, są wychowywane od maleńkości, więc są do człowieka przyzwyczajone i są posłuszne. I wykonują tą ciężką pracę. I czasami można zobaczyć gdzieś na filmach, w telewizji czy w National Geographic, w tych kanałach, jak te zwierzęta są przywiązane do nogi takim skromnym sznurkiem, dosłownie sznurówką, jak na wielkość słonia. I na końcu jest wbity patyk w ziemię i ten słoń przywiązany tym sznurkiem, kawał zwierzęcia, buja się w miejscu i nie zrywa tego, gdzie człowiek mógłby dosłownie nogą pyrgnąć i by ten patyczek wyrwał. A on stoi. Jak to się dzieje, że on tam stoi? A no właśnie jest przekonany o tym, że nie może tego wyrwać. Bo małe słoniątka od samego początku są przykuwane solidnym łańcuchem. Wielkim, silnym, twardym łańcuchem, którego po prostu nie można zerwać i są przykuwane do betonu. To powoduje, że przez szereg lat tych młodzieńczych utwierdza je to w przekonaniu, że po prostu nie da się tego wyrwać. I że jak są do czegoś przywiązane, to tak jest. I nawet nie ma co próbować, żeby cokolwiek z tym zrobić, zmienić to. Nie da się wyrwać tego sznurka. I tak samo jest z ludźmi. Wiara pewne osoby zmienia. Wiara, już nie mówię tylko o wierze w Boga,
ale mówię o tym naszych tych takich codziennych przekonaniach. Mówię o tym, że pewnego rodzaju złe przyzwyczajenia i złe nawyki, które zdobyliśmy przez nasze początkowe życie, powoduje, że pewne rzeczy nie potrafimy robić, albo raczej nie możemy sobie wyobrazić tego, że moglibyśmy cokolwiek takiego innego zrobić. Ktoś mi mówi, że na moją propozycję nie, w tym biznesie to się nie da, nie, tego się nie da, tamtego się nie da. I wybiera sobie pracę etatową. Bo jest święcie przekonany, że taką ciężką pracą tylko w ten sposób może coś osiągnąć. W końcu zarabia na te wszystkie swoje dobra. Otóż właśnie tak nie jest. Niektórzy ludzie, jak zresztą świat pokazuje, jednak potrafią otwierać biznesy, robią wielki wysiłek, otwierają warsztaty, otwierają sklepy, różnego rodzaju przedsięwzięcia, bo wierzą w to, że można inaczej. I jak tego bardzo pragną, to właśnie to robią. Nie słuchają innych, tylko dążą do celu. I nie tętnią im w głowie dziwne stwierdzenia innych ludzi, że czegoś się nie da. Próbują i to po prostu robią. I taka właśnie jest różnica. To tak samo jak z ptakiem w klatce. Ptaszek w klatce nie jest w stanie, znaczy oczywiście nie każdy, są na pewno jakieś wyjątki, ale ptaszek wychowany w klatce nie jest w stanie żyć na wolności. Musi mieć niesamowity dar. Chyba. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę Wam wszystkim więcej wiary. Zarówno w dziedzinie prywatnej, jak i zawodowej. No i cóż, do następnego. Trzymajcie się.